Cześć, ja mam na imię Tomek i witam Was na moim kanale. Jak widzicie, komputer dla Kuby jest już gotowy. Jest to na razie konfiguracja testowa. Stworzyłem taką konfigurację specjalnie po to, żeby sprawdzić, czy wszystkie części, które Kuba zakupił do swojego komputera, są sprawne. Jak widzicie, jest tutaj na razie zamontowane chłodzenie powietrzne firmy Arctic. Dosyć duże chłodzenie powietrzne. I w moim dzisiejszym filmie chciałbym Wam pokazać, jak to chłodzenie powietrzne potrafi poradzić sobie z tym procesorem, który jest tutaj zamontowany. A przypomnę, że mamy tutaj procesor firmy AMD model Threadripper w wersji Pro. Dokładnie jest to model 7965WX, 24-rdzeniowa jednostka o TDP 350 W. Zatem już teraz zapraszam Was na mój film. Mam nadzieję, że Wam się spodoba. No i do zobaczenia na końcu filmu, gdzie tak troszeczkę pokrótce opowiem Wam, co już wkrótce będzie się działo na moim kanale. Trzymajcie się, do zobaczenia. Cześć! Na początku filmu pokażę Wam montaż dwóch dysków NVMe w gniazdach M2, ponieważ w późniejszym etapie składania komputera planuję montaż customowego układu chłodzenia. Dostęp do tych miejsc może być utrudniony, dlatego wszystkie elementy, które powinny znaleźć się bezpośrednio na płycie głównej, zamontujemy już teraz. Na płycie głównej zamontujemy dwa dyski firmy Lexar. Model NM790 oraz NM990. Oba dyski mają pojemność 2 TB. Pierwszy dysk jest w standardzie PCI Express 4.0, natomiast drugi dysk jest w standardzie PCI Express 5.0. Dlatego wiedząc, że podczas jego pracy może wytwarzać się większa temperatura, zamontujemy go pod największym radiatorem na tej płycie głównej. Teraz widzicie montaż pierwszego dysku NVMe. Instaluję go w slocie M.2/4 socket 3. W tym miejscu na płycie głównej znajduje się sekcja, w której możemy zamontować aż 3 dyski w slotach M2 o różnych długościach. Dużą zaletą tej sekcji jest to, że nie musimy się martwić o dostępność linii PCI Express. Wszystkie te sloty obsługują PCI Express 5.0, więc każdy z zamontowanych dysków może pracować z pełną prędkością. Zawsze montując dyski w slotach M2 musimy pamiętać, aby ściągnąć folię zabezpieczającą termopady. A folia może znajdować się zarówno po stronie slotu, gdzie montujemy dysk, ale także, jak widzicie to tutaj, po stronie radiatora. Ok, teraz przyszła pora na montaż szybszego dysku NVMe w standardzie PCI Express 5.0. Jak widać, mamy tutaj duży radiator wykonany z aluminium, pod którym możemy zamontować dysk na slocie M2 o różnych rozmiarach. Jak widzicie, także i tutaj termopad znajduje się zarówno po stronie slotu M2, jak i po stronie radiatora. Na tym ujęciu tego nie widać, ale obok radiatora slotu M2 znajduje się aktywne chłodzenie sekcji zasilania płyty głównej. To oczywiście ważny element układu chłodzenia sekcji zasilania płyty głównej, ale także dzięki swojemu położeniu wspomaga schładzanie radiatora slotu M2. Takie rozwiązanie zapewnia lepsze warunki pracy dla wszystkich podzespołów, co przekłada się na ich większą trwałość i wydajność. Wszystkie dyski NVMe, które na tą chwilę mają być zainstalowane na płycie głównej, zainstalowane, dlatego teraz przechodzimy do montażu procesora na tej płycie głównej. Na początku filmu chciałem pokazać Wam, jak duży jest procesor Threadripper, dlatego porównałem jego gabaryty z innym procesorem firmy AMD, dokładnie z modelem Ryzen 9 9900X3D. Faktycznie nie da się ukryć, Threadripper to prawdziwy gigant w porównaniu ze zwykłym procesorem przeznaczonym do komputerów domowych. Ok, teraz przechodzę do sokietu STR5. Jego konstrukcja różni się od tego, co znamy na przykład z sokietu AM4 czy AM5. Jak widzicie, wokół procesora znajduje się metalowa ramka dociskowa, będąca częścią mechanizmu ILM, co oznacza Independent Loading Mechanism. Mechanizm ten odpowiada za prawidłowe dociśnięcie procesora do gniazda. Ramka ILM jest przykręcona do płyty głównej za pomocą 3 śrub Torx T20. Aby poprawnie zamontować procesor, musimy najpierw usunąć z ramki plastikowe zabezpieczenie. Ten element pełni funkcję ochronną podczas transportu oraz pokazuje, w jaki sposób należy prawidłowo wsunąć procesor w ramkę montażową. Dodatkowo, jak możecie zauważyć, po prawej stronie kadru ramka posiada zawias oraz sprężynę. W momencie, gdy odkręcimy wszystkie 3 śruby, sprężyna powoduje, że mechanizm ILM automatycznie się unosi, odsłaniając gniazdo procesora.
Nie wiem jak Wam, ale mnie ten procesor bardzo się podoba. Wokół procesora znajduje się specjalna ramka ochronna, której nie należy usuwać. Ten pomarańczowy element ułatwia prawidłowe wsunięcie procesora do ramki montażowej w sokecie. Procesor wsuwamy do końca, aż poczujemy wyraźny opór. W momencie, gdy nie da się go już dalej wsunąć, mamy pewność, że procesor jest prawidłowo osadzony w prowadnicach ramki. Jak widzicie, sam soket również jest zabezpieczony. Przed zamknięciem ramki montażowej musimy usunąć plastikowe zabezpieczenie znajdujące się wewnątrz gniazda. Ramka posiada na swoich końcach delikatne zaczaski, to te końcówki oznaczone na niebiesko. Po zamknięciu ramki zaczaski utrzymują ją w pozycji i zabezpieczają przed przypadkowym otwarciem, ale można je łatwo odblokować, gdy zajdzie taka potrzeba. Jak widzicie, nie jest to takie trudne, ale nie ukrywam, że kiedy montowałem ten procesor, lekko drżały mi ręce. Po zamknięciu ramki musimy dokręcić śruby Torx T20, zgodnie z oznaczeniami. Jak widzicie, nie mam tutaj klucza dynamometrycznego, który najczęściej jest dołączany do opakowania procesora w wersji box. Ten procesor jest tak zwaną wersją tray, dlatego musiałem dokręcić go zwykłym śrubokrętem, oczywiście z wyczuciem, aby nie uszkodzić płyty głównej ani soketu. Jeśli dobrze pamiętam, to na kanale jeszcze nie montowałem chłodzenia powietrznego. Zazwyczaj używam bloków wodnych, ale zanim zabierzemy się za customowy loop, warto sprawdzić, czy główne podzespoły działają poprawnie. To co widzicie na ekranie to Arctic Freezer 4U-M Revision 2, duży radiator z rurkami cieplnymi i dwoma wentylatorami 120 mm, które kręcą się maksymalnie do 2300 obrotów na minutę. Wentylatory posiadają przewody, za pomocą których możemy je ze sobą połączyć, tak aby jeden wtyk PWM podłączyć do płyty głównej. To chłodzenie powietrzne możemy zamontować na różnych soketach firmy Intel i AMD, więc jest to bardzo uniwersalne chłodzenie. Dzięki tym mocowaniom radiator idealnie przylega do procesora, zapewniając efektywne odprowadzanie ciepła nawet przy TDP sięgającym 350 W. To co teraz widzicie to mocowanie pod soket SP3. AMD oficjalnie nazywa swoje serwerowe sokety SP3 lub SP6 w zależności od generacji procesora i platformy. Teraz pokażę Wam, jak montowane są wentylatory na radiatorze chłodzenia. W zestawie mamy dwa wentylatory, które pracują w układzie push-pull. Jeden wtłacza powietrze w radiator, a drugi je wyciąga. To od Was zależy, który wentylator zamontujecie z przodu, a który z tyłu, bo możemy je zamienić miejscami. Warto jednak pamiętać, że wentylatorów nie możemy odwrócić o 180 stopni, bo wtedy przepływ powietrza byłby przeciwny. Każdy wentylator ma oznaczenie kierunku przepływu, które ułatwiają prawidłowy montaż. Dzięki temu radiator działa optymalnie i procesor jest skutecznie chłodzony. Musicie przyznać, że całe chłodzenie wygląda konkretnie, a jako ciekawostkę dodam, że energetycznie podczas pracy zużywa jedynie 2,88 W. Nie wiem jak to może wyglądać u Was przy okazji montażu tego chłodzenia na innej płycie niż ta, którą ja posiadam, ale aby zamontować to chłodzenie na płycie głównej Asus Pro WS WLX90E Sage SE, najpierw musiałem zamontować dedykowane uchwyty montażowe. To one łączą radiator z mechanizmem ILM i zapewniają stabilne osadzenie na procesorze. I tutaj ważna rzecz, radiator montujemy bez wentylatorów. Dlaczego? Wentylatory zasłaniają dostęp do śrub montażowych, więc nie da się ich przykręcić, jeśli są już zamontowane. Na filmie zaznaczyłem teraz rozstaw śrub, za pomocą których montujemy chłodzenie na procesorze. Jak widzicie, rozstaw śrub jest różny i to właśnie nimi musimy się kierować podczas montażu, aby prawidłowo zamocować chłodzenie. Po stronie soketu sytuacja wygląda identycznie, więc od razu widać, w jaki sposób wszystko powinno być ustawione. Dzięki temu praktycznie nie da się pomylić podczas montażu. Teraz na filmie widzicie próbne osadzenie radiatora na procesorze. Radiator ma idealnie przygotowaną powierzchnię styku, która idealnie przylega do procesora. Przy okazji sprawdziłem także spasowanie śrub z otworami po stronie soketu płyty głównej. Tak to mniej więcej wygląda i już teraz widać, że chyba będzie odpowiednia ilość miejsca na zamontowanie dwóch kości pamięci RDIMM. Wiem, że niektóre rozwiązania, jeśli chodzi o chłodzenia powietrzne na niektórych płytach głównych, uniemożliwiały taki montaż. W tym momencie pojawiło się u mnie jeszcze jedno pytanie. Czy dwa wentylatory zamocowane na tym dużym radiatorze chłodzenia zmieszczą się pomiędzy sekcjami zasilania na tej płycie głównej? Zaraz to sprawdzimy. Rozprowadziłem pastę termoprzewodzącą dołączoną do tego chłodzenia bezpośrednio na IHS procesora. Przyznam szczerze, że chyba pierwszy raz w życiu zużyłem całą tubkę pasty. Ale w przypadku Threadrippera nie jest to nic dziwnego, ponieważ IHS w tych procesorach jest naprawdę ogromny i trzeba pokryć pastą znacznie większą powierzchnię niż w standardowych procesorach do komputerów domowych. Pastę rozprowadziłem w taki sposób, aby znalazła się głównie w miejscu, gdzie stopka chłodzenia będzie stykała się z IHS procesora.
Wynika to z tego, że w tym przypadku chłodzenie nie zakrywa całej powierzchni IHS, więc najważniejsze jest dobre pokrycie pastą obszaru bezpośredniego kontaktu z radiatorem. Teraz pozostało nam już tylko dokręcenie śrub mocujących chłodzenie do soketu. Śruby dokręca się dość ciężko, ponieważ znajdują się pod nimi mocne sprężyny. Warto robić to z wyczuciem i najlepiej zacząć od lekkiego złapania jednej śruby, a następnie dokręcić kolejną po przekątnej. Dzięki temu chłodzenie będzie równomiernie dociskane do procesora i prawidłowo osadzi się na sokecie. Teraz chwila prawdy i zaraz zobaczymy, czy wentylatory chłodzenia zmieszczą się pomiędzy sekcjami zasilania płyty głównej. Jak widać, pierwszy wentylator mieści się bez problemu. Myślę, że z drugim wentylatorem będzie podobnie, ponieważ odległości pomiędzy sekcjami zasilania są podobne lub nawet takie same. Jeszcze przed montażem wentylatorów na radiatorze połączyłem ze sobą wtyczki PWM od obu wentylatorów. Teraz muszę jedynie odpowiednio ułożyć przewód PWM, tak aby nie zaplątał się pomiędzy radiatorem a wentylatorem podczas montażu. Wentylatory osadzone, jak widać, wszystko się zmieściło. Trzeba przyznać firmie Arctic, że dobrze to wszystko wymyśliła. Ostateczny test odbędzie się przy okazji montażu kości pamięci RDIMM. Jak myślicie, będzie dobrze? Na płycie głównej zamontuję dwie kości pamięci o pojemności 64 GB, razem będzie to 128 GB RAM. Cena tych pamięci w tym momencie jest szokująca. Jeśli chcecie, to sprawdźcie sobie w internecie. Ja jestem w szoku, ponieważ dawno nie sprawdzałem cen tych kości pamięci, a Kuba kupił je około 3 miesiące temu. Jak widzicie na filmie, radiator wraz z wentylatorami nie przeszkadza w instalacji pamięci, więc cały montaż da się przeprowadzić bez konieczności demontażu chłodzenia. Myślę, że to kolejny duży plus dla firmy Arctic. Tutaj przy okazji dodam, że oczywiście film nie jest sponsorowany. Wszystkie podstawowe elementy płyty głównej są już zamontowane. Teraz przyszedł moment na przeniesienie całego zestawu do eleganckiej i potężnej obudowy Corsair 9000D. Przed zamontowaniem dużej płyty głównej Asus w standardzie EEB w obudowie musiałem sprawdzić rozstawienie kołków montażowych. Płyta jest znacznie większa niż standardowe modele konsumenckie, dlatego dokładna weryfikacja była kluczowa dla prawidłowego montażu. W trakcie sprawdzania okazało się, że niektóre kołki musiałem dodać, aby zapewnić odpowiednie mocowanie, a inne usunąć, by uniknąć kolizji z dołem PCB płyty głównej. Dlatego uczulam, przed montażem płyty głównej zawsze sprawdzajcie kołki. To ważny krok, który oszczędzi Wam problemów podczas składania komputera. Przy dokręceniu śrub montażowych uważajcie na siłę docisku. Firma Asus wyraźnie ostrzega w swojej instrukcji, że zbyt mocne dokręcenie może uszkodzić PCB płyty głównej. Płyta główna, którą teraz widzicie, jest naprawdę duża, ale tutaj tego nie widać, bo obudowa firmy Corsair po prostu ją połknęła. Na razie widok jest dość minimalistyczny, brak przewodów sprawia, że wnętrze wygląda estetycznie. Czas jednak zająć się okablowaniem. Tymczasowo użyję zasilacza firmy Corsair model RM850X o mocy 850 W w wersji Shift. Na razie nie będę go szczegółowo opisywał, jego pełne możliwości pokażę przy budowie następnego komputera. Docelowy zasilacz jeszcze do mnie nie dotarł, tak samo jak wentylatory na chłodnicę, ale z tego co wiem to kwestia kilku dni i wszystko będę miał już u siebie. Odnośnie tego zasilacza warto zwrócić uwagę na jedną ciekawą rzecz. Zasilacz oczywiście posiada przewody modularne, ale po stronie zasilacza zastosowano mniejsze złącza niż w starszych modelach Corsair. Są to złącza typu Type 5, które są bardziej kompaktowe i zajmują mniej miejsca. Trzeba jednak pamiętać, że przez to nie można używać starszych kabli Corsair typu Type 4 i należy korzystać z przewodów przeznaczonych dla tej serii zasilaczy. Wyjątkiem jest przewód do karty graficznej 12V 2x6 PCI Express 5.0 ATX 3.1, który po stronie karty graficznej i zasilacza pozostaje standardowy. W tym momencie chciałbym na chwilę zatrzymać się przy temacie zasilania tej płyty głównej, może się to komuś przyda. Na początku podłączyłem oczywiście główne zasilanie ATX 24-pinowe, które odpowiada za podstawowe zasilanie całej płyty głównej. Następnie podłączyłem dwa złącza zasilające sloty PCI Express, czyli gniazda oznaczone jako PCI Express podkreślenie 8P nawias 1 podkreślenie PWR oraz PCI Express podkreślenie 8P nawias 2 podkreślenie PWR. Są to złącza obok głównego złącza ATX 24-pinowego. Te złącza odpowiadają za dodatkowe zasilanie slotów PCI Express, co jest szczególnie ważne, jeśli montujemy kilka kart rozszerzeń lub kilka kart graficznych. Następnie podłączyłem zasilanie procesora do portu CPU podkreślenie 12V nawias 1 podkreślenie 1, podłączyłem standardowy przewód zasilający CPU.
Dodatkowo skorzystałem ze specjalnego przewodu dołączonego do płyty głównej i podłączyłem go do gniazda oznaczonego jako PCI Express CPU 12V 1, które dostarcza dodatkową linię zasilania 12V dla sekcji płyty głównej. Nie podłączyłem jednak drugiego złącza zasilania procesora, czyli CPU 12V 1. W takiej konfiguracji po uruchomieniu płyty na wyświetlaczu diagnostycznym pojawił się kod 00 i system nie chciał rozpocząć pracy. Dopiero po dokładniejszym sprawdzeniu dokumentacji i informacji w sieci okazało się, że w przypadku tej platformy minimalna konfiguracja zasilania wymaga również podłączenia drugiego zasilania procesora, czyli właśnie CPU 12V 1. Po podłączeniu tego przewodu płyta główna uruchomiła się prawidłowo i rozpoczęła normalny proces startu systemu. Teraz na filmie widzicie pierwszy start komputera Kuby klasy Workstation. Proces uruchamiania jest dość długi, więc jeśli kogoś to nie interesuje, to spokojnie możecie przewinąć sobie dalej. Na ekranie Q-Code zobaczycie kolejno komunikaty wyświetlane na wyświetlaczu diagnostycznym. W opisie rozwinąłem ich znaczenie, jeśli takowe znalazłem w manualu płyty głównej. Teraz na razie zamilknę, aż do momentu pojawienia się obrazu na monitorze. Jak widzicie, pojawił się promyk nadziei i mamy informację pochodzącą z BIOS i UEFI płyty głównej. Ten komunikat informuje nas, że został zainstalowany nowy procesor i struktura FTPM w pamięci procesora została zmieniona. Jest to mechanizm bezpieczeństwa AMD związany z modułem TPM zapisanym w procesorze. Ogólnie oznacza to, że płyta główna wykryła nową konfigurację sprzętową i proponuje zresetowanie zapisanych wcześniej kluczy bezpieczeństwa. W przypadku nowego komputera można bezpiecznie wybrać opcję resetu, po czym system uruchomi się już normalnie. Tak też zrobiłem. Wybrałem opcję resetu ustawień FTPM, ponieważ na tym komputerze nie mam jeszcze skonfigurowanego BitLockera ani żadnego innego oprogramowania wykorzystującego szyfrowanie dysku. W takiej sytuacji zresetowanie FTPM jest bezpieczne i pozwala systemowi utworzyć nową strukturę kluczy bezpieczeństwa. Po ponownym uruchomieniu wszedłem od razu do BIOSu płyty głównej, aby sprawdzić, jak zostały wykryte poszczególne peryferia w tym momencie zainstalowane na płycie głównej. Być może zdziwi Was wygląd BIOSu tej płyty głównej, u niektórych z Was może on nawet przywołać wspomnienia starszych BIOSów z dawnych komputerów, które dziś często określamy już mianem sprzętu retro. Na tej platformie nie znajdziemy profilu Expo pamięci RAM. Wynika to z tego, że pamięci RDIMM ECC używane w stacjach roboczych i serwerach pracują według standardów JEDEC i nie posiadają profili podkręcania. Dlatego częstotliwość pamięci jest ustawiana automatycznie przez kontroler pamięci w procesorze. To tyle jeśli chodzi o BIOS płyty głównej. Na końcu filmu wykonam jeszcze upgrade tej wersji BIOSu do najnowszej wersji, jaka jest dostępna na stronie firmy Asus. A teraz przechodzimy do paru testów syntetycznych. Zapraszam teraz na testy w programach Cinebench R23 i R24, a także na krótki render w programie Blender, w którym wykorzystam wyłącznie moc procesora. Na ekranie umieściłem parę informacji. Między innymi widzicie zużywaną moc przez procesor, temperaturę procesora oraz obroty wentylatora firmy Arctic. W tym miejscu mój komentarz jest raczej zbędny. Testy uruchomiłem w czasie rzeczywistym, tak abyście mogli zobaczyć, ile faktycznie trwa ich wykonanie.
Jeśli chodzi o program Blender, na filmie pokazuję również, jakie parametry renderu ustawiłem przed jego uruchomieniem. Możecie zobaczyć m.in. wybrany silnik renderingu, liczbę sampli, rozdzielczość renderowanego obrazu, a także ustawienie urządzenia wykorzystywanego do renderowania. Najczęściej mamy możliwość wyboru, czy render ma być wykonywany przy użyciu procesora, CPU czy karty graficznej GPU. W tym przypadku zdecydowałem się na renderowanie wyłącznie przy użyciu procesora. Blender potrafi również wyświetlać projektowaną scenę w czasie rzeczywistym, na bieżąco renderując obraz w podglądzie. Najczęściej do tego celu wykorzystuje się kartę graficzną, ponieważ GPU radzi sobie z takim zadaniem najwydajniej. Na końcu testu pokażę Wam jednak, jak w tej roli poradzi sobie sam procesor Threadripper. Tutaj widzicie podgląd sceny w czasie rzeczywistym. Jak widać, nie jest on tak płynny jak w przypadku wykorzystania karty graficznej, ale mimo wszystko wygląda to całkiem dobrze. Myślę, że w razie potrzeby spokojnie można w ten sposób pracować w Blenderze, korzystając wyłącznie z mocy procesora. W dobie bardzo wysokich cen najmocniejszych kart graficznych myślę, że jest to opcja, którą zawsze warto wziąć pod uwagę. W sekcji Wsparcie na stronie producenta Asus po wpisaniu modelu płyty głównej możemy znaleźć kilka działów, m.in. listę wspieranych procesorów i pamięci, a także zakładkę sterowniki i oprogramowanie. Właśnie tam znajduje się sekcja BIOS i firmware, gdzie udostępnione są najnowsze wersje BIOSu. Z ciekawości zajrzałem na tę stronę, aby sprawdzić, czy pojawiła się najnowsza wersja BIOSu dla tej płyty głównej. Okazało się, że tak, płyta główna Kuby posiada BIOS w wersji 12.03 wydany 23 lipca 2025 roku. Natomiast dostępna była już nowsza wersja oznaczona jako 13.17 wydana 13 lutego 2026 roku. Dlatego zdecydowałem się wykonać aktualizację BIOSu do najnowszej dostępnej wersji. W tym momencie widzicie właśnie proces aktualizacji BIOSu. Przygotowanie aktualizacji BIOSu zaczynamy od pobrania odpowiedniego pliku ze strony producenta i zapisania go na dysku. Następnie przygotowujemy pendrive sformatowany w systemie plików FAT32. Na tak przygotowany nośnik kopiujemy wcześniej pobrany plik z BIOSem. Kolejnym krokiem jest włożenie pendrive'a do portu USB w płycie głównej i uruchomienie komputera. Podczas startu wchodzimy do BIOSu, a następnie odnajdujemy narzędzie EZ Flash Utility, które służy do aktualizacji. To oczywiście dotyczy tej płyty głównej. Przy okazji innych płyt głównych może być trochę inaczej. Przed rozpoczęciem aktualizacji BIOSu warto pamiętać o kilku ważnych rzeczach. Jeśli korzystamy z BitLockera lub innego szyfrowania dysku, powinniśmy wcześniej zapisać klucze odzyskiwania oraz tymczasowo wyłączyć szyfrowanie. BIOS może również zasugerować przywrócenie ustawień domyślnych, tzw. defaultowych, przed rozpoczęciem aktualizacji. Gdy wszystko jest już przygotowane, możemy rozpocząć proces aktualizacji BIOSu. Jest to operacja krytyczna, dlatego w trakcie jej trwania nie wolno odłączać zasilania od komputera. Warto też zadbać o to, aby w tym czasie nie wystąpił zanik prądu, ponieważ mogłoby to doprowadzić do uszkodzenia BIOSu.
Myślę, że ten pomiar zainteresuje głównie osoby, które rozważają zastosowanie takiego chłodzenia w swoich komputerach klasy Workstation. Przeprowadziłem więc pomiar głośności dwóch wentylatorów chłodzenia powietrznego firmy Arctic. Test wykonałem podczas syntetycznego obciążenia w programie Cinebench R23 przy pełnym obciążeniu procesora i prędkości wentylatorów wynoszącej około 2100 obrotów na minutę. To, co widzicie teraz na ekranie, to pomiar głośności wykonany w odległości około 20 cm od chłodzenia przy otwartej obudowie komputera. Moim zdaniem chłodzenie nie jest szczególnie głośne. Oczywiście wentylatory są słyszalne, ale dźwięk nie jest irytujący i na pewno nie powinien przeszkadzać podczas normalnej pracy. Tak, jesteśmy już na końcu mojego filmu i tak jak obiecywałem na początku, opowiem Wam mniej więcej o tym, czym będę zajmował się w moich kolejnych odcinkach. Jak wiecie, ciągle buduję komputer dla Kuby. W tym momencie mamy już przetestowaną konfigurację, więc od teraz rozpoczynam budowę układu customowego. To chłodzenie powietrzne, które na razie jest zamontowane na procesorze, zamienimy na blok wodny firmy Watercool, model Heatkiller 4 Pro. No i już wkrótce myślę, że będę mógł Wam pokazać powolny proces budowania układu customowego, ponieważ w tym momencie mam już wszystkie komponenty, więc mogę spokojnie rozpocząć tę budowę. Zatem zapraszam do moich kolejnych filmów. Na razie żegnam się z Wami, trzymajcie się, cześć!